Siema kochani, witam Was w kolejnym odcinku Do Kina czy na Film, ponieważ kręcę te vlogi, a potem coś mi tam wypada i zanim je puścimy do Was, mija trochę czasu, więc będę mówić nie tylko o premierach filmowych, ale także o filmach, które polecam i które warto by było zobaczyć. Zaczniemy trochę nietypowo, bo od dokumentu, który się nazywa Szukając Vivian Maier i opowiada o niani, która przez całe swoje życie robiła piękne zresztą zdjęcia, takie bardzo dokumentujące jej życie normalnych ludzi, ulice Nowego Jorku i różne kadry. To, co jest w tej historii niezwykłe, to to, że dowiadujemy się o tej niesamowitej fotografce w momencie, w którym młody chłopak kupuje na aukcji całe pudło negatywów ze zdjęciami. On je wywołuje i sam nie do końca wie, czy to jest coś wartościowego, czy coś, co można po prostu wyrzucić do śmieci i o tym zapomnieć. Więc postanawia wysłać te wywołane zdjęcia do kilku nowojorskich galerii i odpowiedzi jakby od niej żadnej nie ma, więc w dobie internetu robi to, co my wszyscy, publikuje w sieci. I nagle rozpoczyna się prawdziwe szaleństwo, bo ludzie zaczynają te zdjęcia udostępniać, dziękować, mówić, że to jest niesamowite. I on, nakręcony całym tym entuzjazmem, który się rozpętał wokół tych zdjęć, wraca na tą aukcję i kupuje całą resztę tych negatywów, które były dostępne. W ten sposób powstaje ogromna kolekcja zdjęć, które on zaczyna wywoływać, zaczyna gdzieś tam właśnie dalej publikować. No i tu się zaczyna przygoda, bo zaczyna szukać autora, autorki, a ma informacji praktycznie zero. To, co jest w tym wszystkim najfajniejsze, to ta podróż i razem z nim odkrywamy kolejne informacje na temat tej tajemniczej postaci, na temat postaci, która tak naprawdę robiła tysiące zdjęć przez całe swoje życie, ale nikomu ich nie pokazywała. I dlaczego Wam polecam ten film? Dlatego, że w dobie, kiedy wszystko jest kolorowe, nabuzowane efektami, macie film o niesamowitej osobie, która sama była dosyć pokręcona, o czym się dowiadujemy w trakcie, ale łapała takie kadry, takie momenty z ludzkiego życia, o których teraz wielu fotografów mogłoby tylko pomarzyć. Puenta jest trochę inna, bo tutaj nie mamy możliwości pogratulować tej świetnej fotografce jej rewelacyjnych zdjęć. Zresztą sam autor mówi, że część świata artystycznego w Nowym Jorku nadal nie uznało jej prac. Niemniej pokazuje trochę, że ludzie potrafią w niezwykłych rzeczach dostrzec momentalnie wartość. I to ludzie, którzy nie są związani ani z fotografią, ani ze światem artystycznym, te zdjęcia po prostu się podobają, bo niosą w sobie taką opowieść, której teraz często próżno szukać, nie tylko w zdjęciach, ale i w filmach. Okej, to skoro było o efektach specjalnych lub o ich braku, to teraz przenosimy się o 180 stopni i jest propozycja typu 3D, wybuchy i w ogóle cuda się dzieją, czyli Na skraju jutra, wielki powrót Toma Cruise'a. Będę z Wami szczera, dla mnie Tom Cruise w tym filmie to było raczej idę pomimo Toma Cruise'a. 2 godziny z hakiem, musimy podziwiać jego niecodzienną urodę. No i pomimo tych całych złośliwości z mojej strony w jego kierunku, muszę przyznać, że Tom Cruise dobrym aktorem był, albo nawet jest, jak trochę zapomni o swoich scjentologicznych odpałach. Film opowiada o tym, że koleś, który jest totalnym dyletantem, jeżeli chodzi o sprawy walki, patriotyzmu, tak naprawdę pracuje w reklamie, w wojsku i tylko to sprawia, że ma cokolwiek wspólnego z bronią, z walką o ojczyznę. No i akcja się zaczyna w momencie, w którym główny bohater, czyli Cage, zostaje zesłany na Sybir, czytaj na front walki z wrogiem, czyli kosmicznymi jaszczurami i takimi w ogóle dziwnymi stworami, które się nazywają mimiki. Co, rusza taki zielonek na front, oczywiście ginie w ciągu pierwszych 20 sekund sceny, ale okazuje się, że ginąc zabija jakiegoś super ważnego osobnika z obcych i zabijając go nabywa umiejętność cofania się w czasie, więc następnego dnia powtarza się ta sama scena, ta sama pobudka, znowu w obozie, znowu w tym rozchełstanym mundurze i dalej rusza na front. Kiedy znowu ginie, orientuje się, że chyba coś jest nie tak i ta sytuacja już miała miejsce, zaczyna dociekać, co się właściwie dzieje. I wtedy poznaje Ritę. Dzięki temu ona się staje jego mentorem w tym filmie i razem próbują rozgryźć zagadkę, co właściwie się im przytrafiło. Sorry, takiego i uciekł. No cóż, muszę przyznać, że z filmów o obcych jedna z ciekawszych ostatnio propozycji. Ostatnim filmem są Rodzinne rewolucje Adama Sandlera. Opowiada o dwóch zupełnie różnych rodzinach. Głową jednej jest właśnie Adam Sandler, a głową drugiej jest Drew Barrymore, która też jest świetna w tej roli.
I są jakby takie dwa obozy, które po całych perypetiach spotykają się w Afryce na organizowanej wycieczce. I pomimo tego, że to są dwie zupełnie różne rodziny, zupełnie różne historie. Jedna to jest żeński, 3-osobowy team kierowany przez tatusia, który wszystkie swoje córki upodabnia do siebie i każdą jedną postronni ludzie biorą za chłopca. A drugi to z kolei team, gdzie kochająca matka rozpieszcza swoich 2 synów, którzy są w pewnym momencie takimi bachorami wstrętnymi, gdzieś tam potrzeba im naprawdę mocnej ręki. I to się w tej Afryce dzieje, bo następuje taki miks. Ojciec z jednej rodziny zajmuje się nagle gdzieś tam edukowaniem synów z drugiej, a Drew nagle staje się kobietą, która uczy 3 młodsze kobiety tego, jak można się malować, jak można się ubierać. Podchodząc do tego filmu miałam mieszane uczucia, a jednak gdzieś tam jak to oglądałam, to tak mi się trochę ciepło na sercu zrobiło i myślę, że też na Was tak zadziała, bo to są takie filmy z gatunku lekko i przyjemnie, ale jednak o tym, co jest w życiu ważne. To już koniec dzisiejszego odcinka Do kina czy na film. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do obczajenia tych propozycji filmowych, o których mówiłam. To są zupełnie różne gatunki, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. Nawet nie tego cyklu, ale jakiegoś innego. Do zobaczenia!